Dzień dobry. Nareszcie pogoda pozwoliła, żeby wyjść, żeby troszkę sobie pofotografować. I dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o obiektywie vintage, który stał się bardzo modny, a który jest niezwykle dostępny u nas na rynku, a mianowicie o Heliosie 44. Ja mam wersję 44 M4, czyli tą chyba, która jest najtańsza generalnie u nas na rynku. Mam ją już jakieś dobre 2 lata, jego w sensie, ponieważ kupiłam go z analogiem, albo do analoga. Tak naprawdę nie pamiętam, czy kupiłam go z jakimś Zenitem i został, czy dokupiłam go osobno do Fujiki, którą wtedy robiłam zdjęcia, ale Zenita mam i bardzo lubię. Zenit, jak Państwo widzicie, ma tutaj pierścień przysłon. Ten pierścień przysłon sobie klika. Nie wiem, czy Państwo teraz słyszycie, jak sobie klika. Może dam Państwa bliżej mikrofonu, to usłyszycie. Uwaga. Mam nadzieję, że to było słychać. Klika dlatego, że tam jest taka mała kuleczka i tu taka gwoli przestrogi. Jeżeli będziecie Państwo go na przykład rozkręcać do czyszczenia, a co można zrobić, bo Heliosy rozkręcić się da bez problemu. I ja tego Heliosa rozkręcałam, czyściłam i składałam z powrotem. To ta kuleczka lubi wypaść. Ona nie jest w żaden sposób zabezpieczona, więc trzeba uważać. Może go rozkręcać na jakiejś podkładce. Ale mamy tutaj sobie pierścień przysłon. I to jest fajne w tych obiektywach manualnych, bo jak kręcimy sobie pierścieniem przysłony, to widać, jak nam się przysłona albo otwiera, albo zamyka. Ja to bardzo lubię, taki mały gadżet, ale i tu widać, że moje przysłony są pięknie czyste, niezaolejone, także fajnie jest. Tutaj mamy natomiast pierścień ostrości razem z podziałką i teoretycznie możemy sobie wymyśleć po tym, jak to ustawimy, gdzie ta ostrość będzie, ustawić sobie sferycznie tą ostrość, nie sferycznie. Jak to się nazywa? Tak jak w zmienie się ustawia ostrość. To nie jest sferyczne ustawianie, tylko jakie? Jeśli ktoś z Państwa byłby uprzejmy podpowiedzieć, byłabym wdzięczna. I teraz, co jest istotne, jeżeli chodzi o fotografowanie tym Heliosem na mikro 4/3? Oczywiście jest nam potrzebny adapter. Widzicie Państwo, cała ta tuba tutaj, to co ma napis M42 na M4/3, to jest adapter, ponieważ ten obiektyw nie ma bagnetu mikro 4/3, on ma po prostu gwint M42 i był też używany w lustrzankach, które mają większą odległość od wtedy filmu do tyłu obiektywu, więc tu trzeba to nadrobić tą odległość, żeby była taka sama i kupić sobie taki właśnie adapter. Te adaptery są super tanie, ja zaraz Państwu pokażę, jak ten adapter wygląda sam w sobie. I on tutaj z tyłu ma mocowanie mikro 4/3, a tutaj ma gwint. Tu Państwo widzicie, że jest dziurka. Tutaj jest śrubka i dostaje się zazwyczaj z tym adapterem taki mały klucz imbusowy po to, żeby sobie ustawić dobrze tą gwintowaną część, ponieważ to jest obiektyw na gwint, to jak się go wkręci, to czasem się może zdarzyć, że te oznaczenia przysłony i odległości znajdą się na przykład z boku albo pod spodem. No i tak nie chcemy. W związku z tym wtedy luzujemy sobie tą śrubkę na tym adapterze, przesuwamy to w taką pozycję, w jaką chcemy i mamy obiektyw normalnie wyglądający, że od góry widzimy wszystko, co na nim jest. Teraz Państwu pokażę, jak wygląda ten adapter. Więc drodzy Państwo, sam adapter to nic innego jak pusta metalowa tubka. To jest taki sobie pusty metalowy element. Ważne jest, żeby był czarny tutaj w środeczku, żeby nam nie odbijał światła. Tutaj ten pierścień jest srebrny i to jest ok, to i tak będzie tylko wkręcone. Jak to Państwo widzicie, on jest taki jakby lekko ubrudzony, bo pewnie jakiś smar wyskakuje z mojego Heliosa, bądź też farba z niego się zdziera. Natomiast taki adapter z tej strony ma gwint, w który wkręcimy obiektyw. Z tej strony ma mocowanie do aparatu i tu też jest ta czerwona kropka, tak jak na obiektywach. Więc ja zazwyczaj najpierw sobie wkręcam w to obiektyw, a potem po prostu mocuję to do aparatu.
Tak sobie myślę, że jakby jakiś tam paproszek czy coś miał wypaść jeszcze sobie na przykład z obiektywu, to są stare obiektywy jakby nie było, no to wolę, żeby mi to wypadło zanim to zamocuję do aparatu. Więc taki adapterek, one są bardzo tanie, jakieś 4 dyszki chyba kosztują. No czasem pewnie trochę więcej, jak jest z lepszej firmy. Mój lepszej firmy nie jest i jak najbardziej daje radę. I co jest fajne, jak kupicie Państwo sobie jeden taki adapter na obiektywy Gwintu M42, to później każdy obiektyw, jaki macie, o takim mocowaniu, możecie mocować sobie za pomocą tego adaptera. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli zamocować z innych mocowań bądź innych firm obiektywy, no to wtedy ten adapter nie wystarczy, trzeba będzie inny adapter kupić. Ale na przykład, taka ciekawostka, z tym adapterem, chyba TT Artisan teraz wypuściło taki obiektyw 250 albo 500, który robi ten taki zakręcony bokeh. I on jest też na właśnie gwint M42. Dla nich to jest dużo prostsze zrobić na jedno mocowanie. Każdy sobie może kupić adapter i dostosować sobie do własnego systemu. Więc ja serdecznie polecam taki sobie tani adapter. A teraz jeszcze chciałam Państwu pokazać, jaka jest różnica wielkości między samym adapterem a obiektywem. Otóż, niech po niego sobie tu sięgnę. Jednoręczna operacja nigdy nie jest prosta. Proszę zobaczyć. To jest obiektyw, to jest, a może inaczej. Może jedna głoweczka nam się przyda. O, proszę bardzo. Tu mamy Heliosa. Tu, nie odpadaj. Helios, adapter. Więc adapter nam to jest tak naprawdę połowa długości samego obiektywu. Prawda? Dlatego on nam robi ten obiektyw dużo większy niż on musiałby być. Ale to dlatego, że tu nie ma lustra w naszym aparacie bezlusterkowym. No i musimy to czymś nadrobić. Sam Helios w sobie jest dość ciężkim obiektywem, bo to jest metalowy obiektyw. Taki solidna radziecka konstrukcja, prawda? Jeżeli będziecie Państwo chcieli go sobie kupić, to trzeba sobie sprawdzić, jak chodzi ten pierścień ostrości. Czy on nie jest jakiś za bardzo... Bo opcje są dwie. Ja spotkałam się z nimi obydwoma. Jedna jest taka, że ten tłuszcz, który tutaj jest, ten smar, który jest w tym obiektywie, bo to są w pełni mechaniczne obiektywy, tu, drodzy Państwo, występuje smar. To jest maszyna. Więc ten smar może być już tak stary, że prawie nie da się obrócić tego pierścienia ostrości. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Druga opcja jest taka, że on przez starość się tak jakby pogrupował w różnych miejscach i są miejsca, gdzie ta ostrość, ten pierścień ostrości nam leci szybciutko, a później znowu hamuje. Potem znowu leci się szybciutko, znowu hamuje. Więc na to warto zwrócić uwagę. To się da wyczyścić, bo ten obiektyw można rozkręcić. Jest mnóstwo instrukcji na temat tego, jak to zrobić. I ja tego, tak jak mówiłam, rozkręcam. To są takie dwie kropeczki, które trzeba rozkręcić, potem tam jest mnóstwo śrubek, tylko trzeba sobie zapamiętać, jak go skręcić z powrotem, żeby wszystko działało. Druga rzecz, na którą Państwa uczulam, żebyście zwrócili sobie uwagę, to czy właśnie te listki przysłony... O, i teraz zobaczcie Państwo, nic się nie dzieje. Kręcę przysłoną, nic się nie dzieje, bo Heliosy, przynajmniej ta wersja, mają tutaj taki mechanizm, który przymyka przysłonę. Widzicie Państwo, co się dzieje, jak naciskam go? Ten adapter powoduje, że on jest zawsze wciśnięty, więc jak obracamy pierścieniem przysłonę, to nam się to przymyka. Natomiast bez adaptera, to proszę się też nie stresować, jeżeli kręcicie Państwo tym pierścieniem i nic się nie dzieje. Proszę sobie ustawić na najniższą, czy tam najbardziej przymkniętą przysłonę, czyli na F16, tak jak ja teraz sobie ustawiłam. Tutaj ta czerwona kreska nam pokazuje, jaką przysłonę mamy ustawioną. I wcisnąć ten przycisk tutaj. Jeśli nam się przysłona przymyka, no to super. Tutaj też widzicie Państwo, pracuje ten mechanizm przysłaniania przysłony. I na co warto zwrócić uwagę, jak będziecie Państwo go kupować, ten obiektyw. Czy nie są zaoliwione te listki? Bo to z czasem może powodować problemy. Czy tam właśnie nie widać jakiegoś smaru oleju, który wyciekł? Sprawdzamy je z obydwu stron, z tej i z tej, czy nie są zaoliwione. Moje nie są. Moje są czyściutkie, czysta, piękna blacha. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, czy nie ma pleśni.
bo jakieś tam kurz, paproszki, to jest pikuś, to można sobie samemu wyczyścić, poza tym to też nie wpływa za bardzo na jakość zdjęć. Natomiast pleśń, no raz, że to niezdrowe, umówmy się, nie fajnie jest mieć pleśń w domu gdzieś na półce trzymać, a dwa, pleśń potrafi trwale uszkodzić powłoki, a tu jak widzicie Państwo takie fioletowe się robią nam tu poświaty, tu jakieś już powłoki są na tych obiektywach, mimo że one są bardzo proste, więc szkoda kupować obiektyw, który już te powłoki ma zniszczone. Ja z niego nie korzystam jakoś bardzo często, jeśli chodzi o cyfrę, ale dzisiaj jest taki dzień, że sprawia mi to tak ogromną przyjemność. Jeszcze sobie włączyłam ten filtr artystyczny vintage któryś i naprawdę daje mi to ogromną radość robienie nim dzisiaj zdjęć, więc ja polecam, zwłaszcza, że one kosztują około 100. Ale co chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, to to, że trudniej na mikro osiągnąć ten swirly bokeh. Bo mikro tak jakby korzysta tylko ze środka tego obiektywu, więc to, co tam będą mówić niektórzy, że on bardzo traci na ostrości na brzegach, no trochę traci, ale na mikro 4/3 nie traci tak bardzo, bo mikro 4/3 nie wykorzystuje całości tego obiektywu, wykorzystuje jego tylko część. Więc to warto też pamiętać. Ja postaram się znaleźć jakieś takie zdjęcia z tym zakręconym bokeh. Natomiast nie wiem, czy mam je w wersji cyfrowej. W sensie nie wiem, czy robiłam je na mikro 4/3, te, na których byłoby to widać. Ponieważ tak jak mówiłam, ja z niego głównie korzystałam na analogu. Bardzo fajny obiektyw, ponieważ on daje taką miękką ostrość i daje taki naprawdę vintage'owy klimat i look. Więc jeżeli macie Państwo możliwość, a może macie, może u dziadka leży, może rodzice mają jeszcze Zenita z tym obiektywem, warto spróbować, bo to zawsze coś innego i na pewno to fajnie spowalnia i można taką bardziej refleksyjną fotografię sobie pouprawiać takim właśnie vintage'owym obiektywem. Jest wersja Heliosa, taka, która ma chyba 13 listków przysłony. Ta ma chyba 8 albo 9, nie pamiętam. Im więcej tych listków przysłony, tym bardziej okrągłe te takie refleksy świetlne na zdjęciach. Tutaj z tego obiektywu mnie się one bardzo podobają, są bardzo charakterystyczne. Czy zawsze chciałabym takich akurat używać? No nie wiem, ale są bardzo fajne. Natomiast na pewno bardziej są widoczne na pełnej klatce niż na mikro 4/3. To też miejcie Państwo tego świadomość, że rezultaty nasze, tych, którzy używają mikro, będą inne niż tych, którzy używają pełnej klatki. No i co jeszcze warto wziąć pod uwagę? To jest 58 mm, czyli dla nas ten mikro 4/3 to jest 116. W sensie pole widzenia jak z 116 mm. Więc to już jest takie tele, więc też się nie nada na każdą okazję. Niemniej jednak zapraszam serdecznie do spróbowania, bo one są naprawdę tanie. U nas jest ich ogromnie dużo. No i co? No i tyle. I zapraszam Państwa na galerię zdjęć. Część z nich będzie z dzisiaj. Część z nich to będą takie, które poznajdowałam gdzieś w swoich archiwach. I mam nadzieję, że się Państwu spodoba. I do zobaczenia następnym razem.